temacie II wojny światowej powstało naprawdę wiele gier, a spora część z nich to świetne shootery oddające realia tamtych czasów na tyle, na ile było to możliwe. Żaden z tych tytułów jednak nigdy nie wykreował tak interesującego połączenia realiów wojny z fantastyczno-naukowymi eksperymentami nazistów, jak zrobił to właśnie Wolfenstein z 2009 roku. Ten miejscami mroczny, ale też zupełnie unikalny i wciągający świat pokazał mi, jak niewiele trzeba, by klasyczny dla gier temat przekształcić w coś, o czym szybko nie da się zapomnieć. Witajcie w kolejnej części z serii legendarnych gier. Wyobraźcie sobie, że naukowcy niemieccy pewnego dnia odkrywają, że na terenie jednego z miast znajdują się niezwykle rzadkie kryształy, których moc pozwala otworzyć równoległy wymiar i czerpać z niego ogromną energię pozwalającą na tworzenie zupełnie nowego rodzaju broni oraz specjalnych żołnierzy. Innymi słowy, nawet zbliżanie się końca wojny czy coraz mocniejsze przypieranie wojsk niemieckich do muru nie zmieniłoby faktu, że takie możliwości dla armii dawałyby kosmiczną przewagę nawet małej jej części. A w takich właśnie realiach osadzona jest fabuła gry. Nic więc dziwnego, że jako agent specjalny wywiadu wojennego wyruszamy, aby zapobiec rozlaniu się tego mleka. I zapewne brzmi to na pierwszy rzut oka niczym dosyć oklepany motyw ocalenia świata, jednak myślę, że warto zwrócić uwagę, iż umiejętne połączenie przez twórców historycznych niejasności z taką właśnie nieco okultystyczną wizją sprawia, że historia jest niepokojąco prawdziwa i autentycznie angażująca. Z klasycznej strzelanki, którą jest na początku, gra powoli i nieuchronnie prowadzi nas coraz głębiej i głębiej w mrok, zaznajamiając z wymiarem czarnego słońca i stopniowo ukazując jego pełne oblicze. Poruszanie się między światami, wyszukiwanie symboli słońca odsłaniających tajne przejścia, czy wreszcie wachlarz zdolności nadnaturalnych czyniących z nas super żołnierza. To wszystko błyskawicznie stanie się naszą drugą naturą. Dla mnie jako wielkiego fana BioShocka takie właśnie rozwiązania sprawiły, że podwójnie mocno cały ten system walki przypadł mi do gustu. Bo właśnie podwodne miasto Rapture pokazało mi, jak bardzo satysfakcjonująca może być rozgrywka, w której dodane zostaną takie elementy. Jako gracz bardzo lubię, gdy gra oprócz stawiania przede mną wymagań daje mi również narzędzia, aby z nimi walczyć i je obchodzić, a to dokładnie dzieje się w tym tytule. Co interesujące, w Wolfensteinie od początku budowana jest bardzo specyficzna atmosfera, którą w miarę rozwoju fabuły coraz bardziej nasiąkamy. Z początku wydaje się być zwykłym wojennym klimatem, im dalej jednak w las, tym bardziej zmienia się ona w surrealistyczny, paranormalny i mroczny obraz. Momentami zdaje się wręcz przesadzać w swojej dosyć szalonej wizji, jednak pozostaje faktem, że jest jedyna w swoim rodzaju i koniec końców to właśnie ona gra tutaj pierwszoplanową rolę. Jako agent BJ Blazkowicz głównie więc przedzieramy się przez zastępy wrogów, podróżując od lokacji do lokacji, odsłaniając kolejne akty fabuły. Nie doświadczymy w niej co prawda skomplikowanych twistów i zwrotów akcji, ponieważ celem gry od samego początku jest właśnie zwyczajnie eksterminacja nazistów. Sposób jednak, w jaki jest to zaserwowane oraz kontrast takich dwóch skrajnych realiów sprawia, że praktycznie od samego początku chcemy się dowiedzieć, co wydarzy się dalej. W grze wykorzystano także kilka innych mechanizmów, dzięki którym nasza przygoda będzie ciekawsza. Bronie na przykład, oprócz oczywiście klasyków z tamtej epoki, udostępniają nam też nieco bazujących na nowo odkrytym wymiarze wynalazków, które możemy dosyć znacznie modyfikować i ulepszać. Energia do posiadanych mocy jest dostępna w wielu rozsianych po mapie źródłach. Lokacje aż się proszą o eksplorację i szukanie poukrywanych znajdziek, a stosunkowo często grę urozmaicą też przerywniki filmowe, pogłębiające zdecydowanie całą immersję z tym światem. Greetings, sir. How can I help you? The name's Blazkowicz. I was beginning to think you'd never make it. There are things going on here that defy explanation. Nazis are performing some kind of experiments on the patients in the surgical unit. Get out! Get out of there!
Jeśli Wolfenstein potrafi czymś zaskakiwać, to jest to z całą pewnością rozwój wypadków, którego miejscami wręcz nie sposób się spodziewać. Ta konwencja wojenna, w której osadzona jest fabuła, trochę usypia naszą czujność i sprawia, że oczekujemy jednak czegoś zupełnie innego niż to, co pojawia się na ekranie. Tytuł ten jest na pewno bardzo oryginalny i chociaż został dosyć niesłusznie usunięty w kąt, jako niegodny następca poprzedniej odsłony Wolfensteina, a następnie zaś skrył się w cieniu jego wysokobudżetowych kontynuacji, jest to gra bardzo dobra, która stworzyła unikatowy i spójny świat, niedostępny w żadnej innej produkcji i który, moim zdaniem, broni się po dziś dzień. Dajcie znać, czy też mieliście swoją przygodę z Czarnym Słońcem i jak oceniacie tą pozycję. Dzięki serdeczne za uwagę, zapraszam Was do innych odcinków serii Legendarne Gry, a jeśli Wam się spodobało, zostawcie kciuk w górę i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia.